Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj po raz kolejny ze mną Piotr Pietras. Witam wszystkich. Przypomnę tylko, że Piotrek jest twórcą prototypu chłodzenia na karty graficzne Synergy Cooling. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego filmu, to umieszczę kartę tutaj gdzieś w rogu, żebyście mogli łatwo go znaleźć. Tworzymy ten film, żeby odpowiedzieć na kilka Waszych pytań, które zadaliście pod poprzednim filmem. Także teraz może oddaję głos Piotrowi. Tak, przede wszystkim chciałem podziękować za odbiór poprzedniego odcinka. Byłem zaskoczony pozytywnym odbiorem i naprawdę wzmocniło to moją siłę do pracy. Ale przede wszystkim czytałem się w komentarze Wasze i chcemy przeprowadzić kolejne testy. Także dzisiaj zrobimy test porównawczy w takich samych warunkach testowych. Moje karty graficzne z mojego chłodzenia z kartami graficznymi o takich samych parametrach, czyli innymi GTX-ami 1080 Ti pomiędzy chłodzeniem Synergy Cooling a chłodzeniami obecnie występującymi na kartach graficznych. Dokładnie, jeszcze też wzięliśmy pod uwagę Wasze komentarze, bo niektórzy z Was twierdzili, że wpływ na te niskie temperatury na chłodzeniu Piotrka mają te wentylatory, które zamontowane były na spodzie obudowy. Także te wentylatory wyleciały, w ogóle ich nie ma. Tak. Mało tego, jeden z przednich wentylatorów zamontowanych na przodzie obudowy jest wyłączony. Także mamy jeden wentylator, który tłoczy powietrze do obudowy, jeden, który wyciąga, no i plus jeszcze dwa wentylatory na chłodzeniu Kraken, które chłodzi procesor. Także teraz zapraszamy Was na testy. Wykonamy je w jednym benchmarku, w 2 grach. Każdy test będzie wykonany przez pół godziny i później na koniec kilka słów podsumowania na temat wyników. Pierwszy test na chłodzeniu Synergy Cooling. Zerknijmy na temperatury w benchmarku. 46 stopni Celsjusza. Obroty wentylatorów na tym chłodzeniu około 1000 i jeszcze poziom głośności z odległości 20 cm. Okolice 37 dB. A teraz testy na karcie GTX 1080 Ti Aorus Extreme. Zerknijmy na temperatury. 69 stopni Celsjusza. Obroty wentylatorów około 1543 i poziom głośności około 37 dB. I czas na kartę MSI. Pierwszy test w benchmarku. 68 stopni na karcie, obroty wentylatorów około 1360-1370 i poziom głośności 37,5 dB. I drugi test na tym samym chłodzeniu, tym razem w grze Shadow of the Tomb Raider. Temperatura 45 stopni, obroty dokładnie takie same, czyli poniżej 1000 i poziom głośności formalność, ale zobaczymy. 37,5 dB. Troszeczkę głośniej jak w benchmarku, ale delikatnie. I drugi test na Aorusie w grze Shadow of the Tomb Raider. Temperatura na karcie 69-70 stopni Celsjusza. Obroty wentylatorów około 1570 i zerknijmy na poziom głośności. 37,6 dB. I test na MSI w Shadow of the Tomb Raider. Temperatura na karcie 68 stopni, obroty wentylatorów około 1380 i poziom głośności około 38 dB. I ostatni test na tym chłodzeniu w Wiedźminie 3. Tutaj temperatura 50 stopni, obroty wentylatorów dokładnie takie same, czyli poniżej 1000. Zerkniemy jeszcze na poziom głośności, aczkolwiek powinien być taki sam, bo obroty nie wzrosły. Czyli okolice 37,5 dB. I ostatni test na Aorusie w Wiedźminie 3. Temperatura na karcie, jak widać, 69 stopni. I sprawdźmy tylko dla formalności poziom głośności. 37,5-37,6 dB. I test na MSI w Wiedźminie 3. Temperatura na karcie 69 stopni Celsjusza. Obroty wentylatorów około 1380 i poziom głośności 37,8 dB. Stwierdziliśmy, że zrobimy jeszcze testy po OC. Tą kwestię jeszcze Wam wyjaśnimy w podsumowaniu. Temperatury na karcie 52 stopnie Celsjusza, obroty wentylatorów około 1030 i zerknijmy jeszcze na poziom głośności. 38,4 dB.
I zobaczmy, jak wygląda to na Aurusie. Temperatura na karcie 76 stopni. Obroty wentylatorów ponad 1900. I jeszcze poziom głośności. Około 40,5 dB. I test po ocenę MSI. Temperatura 70, maksymalnie widziałem 71 stopni Celsjusza. Obroty wentylatorów około 1530. I sprawdźmy poziom głośności. 38,8 dB. Moi drodzy, jak widzieliście, jeżeli chodzi o poziom głośności na wszystkich tych kartach, jest on bardzo wyrównany. Okolice 37,5 dB, bez OC oczywiście. Natomiast różnica w temperaturach ponad 20 stopni. Zrobiliśmy celowo jeszcze test w OC i tutaj kilka słów wyjaśnienia, ponieważ plan był taki, żeby na każdej karcie ustawić maksymalny power target i limit temperatur. Wtedy karta boostuje do wyższych wartości. Natomiast jak zrobiliśmy to na karcie z chłodzeniem Piotrka, nic się nie zmieniło, ponieważ ta karta przy tak niskich temperaturach od razu uzyskiwała maksymalny boost. Dlatego też ręcznie tam podbiliśmy zegary o 80 na rdzeniu. Tak, tak. I temperatury wzrosły o jakieś 2 stopnie Celsjusza, tak, prawda? Poziom głośności delikatnie również, ale tak czy inaczej był on niższy jak na kartach MSI czy też kartach Aurusa. Najcieplejsza była, najgłośniejsza i najcieplejsza karta Aurusa bodajże. Po OC bodajże było 76 76 stopni Celsjusza i około 40 dB. 40 dB. A na MSI było 38,8, za to było chłodniej, bo 72 Tak, była stopnie, coś koło tego. była chłodniejsza i cichsza, jednak miała najniższą wydajność z tych trzech kart, nie boostowała tak wysoko. Zgadza się, tak. Boost był niższy, dokładnie. Zrobiliśmy jeszcze dodatkowy test, w którym pokazujemy, że zwiększając wentylatory, zwiększając obroty wentylatorów do około 1200-1300 obrotów, temperatury znacznie spadają. Wyniosły 47 stopni, gdzie koło 1000 obrotów było to 52 stopnie. Głośność wzrosła nieco do około 41 dB, ale każdy użytkownik tutaj znajdzie coś dla siebie, czy chce uzyskać niższe temperatury, nieco wyższą głośność, czy po prostu niższą głośność, nieco wyższa temperatura, gdzie i tak to wszystko w granicach około 50 stopni jest, także każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie w tym rozwiązaniu. Znaczy podejrzewam, że to będzie miało uzasadnienie, jeżeli ktoś by chciał kręcić tą kartę z takim chłodzeniem, powiedzmy na maksa. W tym momencie masz większy, jak gdyby headroom, jak to się mówi, czyli masz większy zapas. Zapas temperatur, więc karta prawdopodobnie będzie mogła się podkręcić na wyższe wartości. Także pod tym kątem raczej bym to też rozpatrywał. Chciałem też powiedzieć na temat domysłów, jakie się pojawiają, z czego jest zbudowane to chłodzenie, jak ono działa, bo widziałem już różne teorie i czytałem. Chcę zapewnić, że nie ma tu nic innego niż obecnie rozwiązania stosowane przez producentów. Także wszystko jest, można powiedzieć, dość proste w produkcji. Inaczej zbudowany, w przyszłości podejrzewam, że będzie dość spore zaskoczenie, jak się okaże, czym to jest naprawdę. Także niedługo może się przekonacie. Zobaczymy. Ja jestem sam ciekaw, mam nadzieję, że sampla dostanę, jak już będzie to w produkcji. Oczywiście. No właśnie, jak ktoś się do Ciebie odzywał po tym pierwszym filmie, jakiś odzew był, czy... Tak, mogę powiedzieć, że tak. Powiedzmy sobie, po tym pierwszym filmie zrobiłem większy postęp niż przez ostatnie parę miesięcy, wysyłając maile i szukając gdziekolwiek jakiegoś dostępu do firm czy do inwestorów. Odezwało się do mnie firmy, inwestorzy. Już niedługo będę miał pewne spotkania. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także liczę, że jednak produkt pojawi się na rynku, że znajdziemy sposób, żeby uruchomić produkcję tego rozwiązania. Czego Ci życzę. Tak naprawdę trzymam kciuki, bo wiesz dlaczego ja chcę tego sampla, nie? Oczywiście. Chciałem wszystkich prosić o to, po pierwsze podziękować dla wszystkich, którzy udostępnili ten film, dla wszystkich, którzy napisali komentarze pozytywne, dla wszystkich, którzy wpłacili pieniądze na kampanię crowdfundingową, ale także poprosić o to, żeby każdy, kto może, udostępnił ten film po prostu na Facebooku, czy ktoś jest na forach aktywny, polskich czy angielskojęzycznych, na Reddicie, no nie wiem, gdziekolwiek kto może tylko, że po prostu, żeby jak największy odzew był, żeby ten projekt wyszedł nie tylko na polskie strony, ale także na zagraniczne strony. Każdy, kto może udostępnić na Facebooku, bardzo o to proszę. Do tego filmu, do poprzedniego filmu. Zobaczymy, gdzie możemy dojść z tym projektem, gdzie to możemy pokazać po prostu. O to bym prosił. Ja również, w imieniu Piotrka. Także słuchajcie, to chyba tyle, nie? Na dzisiaj. Jak macie jakieś pytania, to piszcie. Piotrek pewnie Wam chętnie odpowie. Staram się jak najbardziej. O ile będzie oczywiście mógł odpowiedzieć na jakieś pytanie, bo jeszcze szczegółów nie chcę zdradzać dotyczących tego chłodzenia. Zdaję sobie z tego sprawę. Tak, to będzie dość ciekawe. Ale w miarę możliwości Piotrek pewnie pomoże, także ciekawy sam jestem, jak ta sytuacja się rozwinie. Ja życzę Piotrkowi naprawdę powodzenia
sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim. Wam również. Ja również dziękuję, także trzymajcie się. Hej. Do zobaczenia. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.